pamiętasz, większość naszych rodziców mówiło, ucz się, nauka to potęgi klucz i jak będziesz miał wykształcenie, to już świat stoi przed tobą otworem. I potem się okazało, że to jest trochę nieprawda. I to, że ktoś ma 5 tytułów, magistra, to jeszcze wcale nie znaczy, że to praktykant, który był pół roku na praktyce, może się okazać, że jest bardziej pożądany na rynku pracy. Wielu moich klientów ma rację, tylko że tak bardzo kolanem próbują przepychać te racje, że się właśnie złoszczą, obrażają się, gniewają na wszystkich ludzi dookoła i niestety koniec końców to oni dostają łatkę osoby, awanturnika, wiecznie niezadowolonego, czasami osoby, która nie rozumie priorytetów biznesowych, bo wiesz, co jest ciekawe w pracy z takimi ekspertami, że oni bardzo często nie mają żadnych problemów. To ludzie wokół nich mają problemy. Okej. Tak. Bo przecież moja racja jest najmojsza. Tak, i oni właśnie z tym swoim słusznym gniewem i z tym troszkę obrażaniem się na rzeczywistość idą przez świat i sobie idą, dopóki nie zderzą się ze ścianą. Zastanów się, zapisz sobie na kartce, jak myślisz, gdyby za zamkniętymi drzwiami twój szef, twój współpracownik, twój klient zapytali go, dobra, to jaki jest ten Bartek? Jaki jest ten Bartek? To co oni by powiedzieli? Bo wtedy możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty się z tym zgadzasz? Tak. Czy to jest coś, na co chcesz mieć wpływ? Bo ludzie mówią o tobie za zamkniętymi drzwiami. I masz tylko 2 wybory. Możesz albo pozwolić, żeby ta narracja sama się tworzyła jakoś tam, albo zdecydować, że chcesz mieć wpływ na to, jak ta narracja się toczy. Tak. Dzień dobry, witam cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zwinność Osobista. Dziś porozmawiamy sobie o, nie chcę powiedzieć kontrowersyjnym temacie, ale myślę, że o takiej tezie, czy o takim zagadnieniu, które dla wielu osób może być jednak trudne do przełknięcia i do zaakceptowania. No a mianowicie tematem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy i naszego dzisiejszego spotkania będzie takie twierdzenie, że szczególnie w kontekście zawodowym, biznesowym czy rozwojowym, wiedza to za mało, by zostać uznanym za eksperta albo by zbudować sobie pozycję zaufanego doradcy. No i właśnie o tym, z czego to wynika i co powinniśmy albo co możemy zrobić, gdy już zaakceptujemy tą może trochę brutalną rzeczywistość, porozmawiam dziś z Sylwią Zabielską. Cześć Sylwia. Cześć Bartek, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witaj ponownie. Tak, ponownie, bo mieliśmy przyjemność i okazję widzieć się, już dobre 3 lata temu w pierwszym odcinku podcastu, więc bardzo się cieszę, że będziemy mieli dzisiaj okazję porozmawiać jeszcze raz. No i w sumie może trochę spoilerując albo zdradzając szczegóły, to od razu mogę powiedzieć, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w podcaście, bo kolejny odcinek w kolejnym odcinku również sobie porozmawiamy, ale o czym i jaka będzie forma tej rozmowy, no to na to musicie już, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, poczekać do kolejnego odcinka. Ale dobrze, wracając do brzegu i skupiając się na tej naszej dzisiejszej rozmowie, no to Sylwia, od czasu naszego pierwszego spotkania, te 3 lata temu, troszkę się pozmieniało u ciebie. Myślę, że nie tyle w kontekście zawodowym, bo w dalszym ciągu trenujesz, szkolisz, doradzasz, pracujesz z liderami organizacji, no i właśnie z ekspertami, profesjonalistami, pomagasz im budować właśnie taką pozycję zaufanych doradców. No ale myślę, że to, co się zmieniło, no to kilka też ciekawych doświadczeń u ciebie. Można cię już opisywać jako TEDx speaker, tak zwany. Kilka fajnych, dużych scen w Polsce cię gościło, miałaś okazję występować, właśnie I Love Marketing, czy Koszaliński TEDx, uznawany za największy TEDx w Polsce, i tam właśnie też się dzieliłaś swoimi doświadczeniami właśnie w tym temacie, więc bardzo się cieszę, że będziemy mieli okazję dzisiaj tutaj trochę dokładnie i się w ten temat zagłębić i troszkę więcej tutaj o tym zagadnieniu budowania takiej pozycji eksperta dzisiaj porozmawiać. Świetnie, tak. Na TEDxie jest tylko 18 minut, tu mamy ciut więcej, więc dodamy trochę więcej kolorów.
Dokładnie, dokładnie. No to Sylwia, tak na początek, bardzo jestem ciekaw, w jaki sposób ty zdefiniowałaś ten problem? W jaki sposób, czy w jakich sytuacjach, kiedy zauważyłaś, że eksperci, że specjaliści, którzy no właśnie się za takie osoby postrzegają albo chcą właśnie za takie osoby uchodzić, jednak mają ten problem, że nie są traktowani poważnie, albo, no właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, że nie są, że ta ich wiedza, czy to ich zdobyte doświadczenie nie jest wystarczające. Kiedy połączyłaś kropki? Jak to ci się rzuciło w oczy? Jasne. W czasie swojej kariery zawodowej, pracując w firmach, czy też już jako trener, jako mentor, miałam przyjemność pracować z wieloma fantastycznymi specjalistami, bardzo mądrymi. I to byli zarówno menadżerowie wewnątrz organizacji, którzy musieli się kontaktować ze swoimi zespołami, ale też z wyższym szczeblem zarządzania, jak również ze specjalistami, którzy obsługiwali klientów zewnętrznych, czyli programiści, architekci pracujący dla klientów, pracownicy agencji marketingowych, prawnicy, czyli osoby, których praca polega na dostarczaniu pewnego rozwiązania do klienta. No i zauważyłam taką powtarzającą się prawidłowość i też frustrację, że te osoby mające dużą wiedzę nie były w stanie się przebić z tą swoją mądrością, ale co więcej nawet, oni byli bardzo, jakby to powiedzieć, trochę się obrażali, tak? Czyli, że to jest wina tego wyższego szczebla zarządzania, czy tych klientów, że oni nie uznają tej ich ekspertyzy. I jednocześnie wiedziałam, że można inaczej i że jest pewien zestaw kompetencji, który można nabyć, którego się można nauczyć, żeby sobie tę sprawę ułatwić. Ja przez 7 lat pracowałam w dużej firmie doradztwa strategicznego i tam cała moja praca polegała na przekonywaniu klientów do naszej wielkiej mądrości, do naszych rozwiązań. I co jest ciekawe, w tej firmie wiedza w cudzysłowie była tania, dlatego że firma miała potężne systemy gromadzenia i przetwarzania wiedzy, informacje na temat każdego zagadnienia praktycznie biznesowego na świecie były dostępne na wyciągnięcie palców, więc w tym sensie wiedza to była ta łatwa część. Nikt nie oczekiwał, że ktokolwiek będzie znał to wszystko na pamięć. Ta część, która była trudna, to było zastosowanie tej wiedzy, czyli znalezienie właściwego kawałka tej wiedzy, który był potrzebny do rozwiązania tego danego problemu, ale także przekonanie klienta do tego, że to jest dobre rozwiązanie, zachęcenie ich do wdrożenia tego, zbudowanie relacji z klientem, tak żeby on zechciał nam zaufać. I tu się kładło bardzo duży nacisk na to, bo było z góry wiadomo, że wiedza istnieje, ale wdrożenie tej wiedzy, przekonanie kogoś do tego, żeby on zechciał to zrobić, zaaplikowanie tej wiedzy, to była ta trudna część. A ja zaobserwowałam, że po tej stronie płota eksperci właśnie bardzo gloryfikują to posiadanie wiedzy, a troszeczkę ignorują tą konieczność przekonania kogoś do tego, że ta wiedza jest coś warta. Więc tak, doszłam do tego, że tutaj może być pewna potrzeba i mogę im pomóc. Tutaj od razu mi się pojawia taka, może nie metafora, ale w trakcie naszej pierwszej rozmowy, pamiętam, rzucaliśmy trochę przykładami takimi filmowymi i teraz też mi się taki przykład filmowy od razu przypomina. Nie wiem, czy oglądałaś taki film Nie patrz w górę. To chyba 2-3 lata temu. Don't Look Up, tak. Don't Look Up, tak. O tej asteroidzie, która tam leci w kierunku Ziemi i Leonardo DiCaprio tam gra astronoma bodajże, naukowca w każdym razie, który właśnie wraz z zespołem się orientuje, że tam ta asteroida jest na kursie kolizyjnym z Ziemią. No i jest tam taka scena, kiedy on jest zaproszony ze swoim zespołem do Białego Domu i dostaje informację, no to macie 20 minut, w czym problem? I on tam się zaczyna jąkać, stresować, że asteroida takiej masy, takiej średnicy, z taką prędkością, leci z takiej części galaktyki, w ogóle tam wszyscy siedzą i o co chodzi. No właśnie, i tak mi się to trochę kojarzy z tym, o czym ty mówisz, że przychodzą osoby, które właśnie mają poczucie, że no właśnie, napisałem książki, mam artykuły naukowe, tytuły profesorskie, czyli ta wiedza rzeczywiście, lata zdobytych doświadczeń, a potem jest problem rzeczywiście z jej przedstawieniem, czy w jakiś sposób sprzedaniem
innym osobom. Więc w tym kontekście w takim razie, jak my do tej pory postrzegaliśmy ekspertów, albo jaka była taka definicja tych ekspertów i co się w tym kontekście obecnie zmieniło? Jakby teraz rzeczywiście się zastanowić, jak ci eksperci są teraz postrzegani, albo no właśnie, jak powinni być, w sensie czego nie rozumiemy w tym kontekście. Jasne. To jak ja definiuję eksperta, to dla mnie to jest ekspert to jest osoba, która potrafi rozwiązać mój problem. Ja mam takie poczucie, że wiedza wraz z rozwojem szeroko pojętego internetu, ale teraz ze sztucznej inteligencji, ChatGPT i tak dalej, e-learningów, robi się coraz tańsza. Dlatego, że sama wiedza, ona jest w internecie i tak naprawdę w większości rzeczy, jeżeli chcesz, to możesz się nauczyć. To ci zajmie dużo czasu, ale możesz się tego nauczyć. Więc coraz więcej będzie warte umiejętność faktycznego rozwiązywania problemów przy pomocy tej wiedzy, którą się posiada, łącznie z wywieraniem wpływu, komunikowaniem się z ludźmi. I teraz do eksperta nie idzie się per se po wiedzę, tylko bardziej po to, żeby zaoszczędzić czas. Czyli żebyśmy to zrobili po prostu szybciej. Więc wiedza robi się coraz tańsza, a wydaje mi się, że coraz ważniejsze będzie umiejętność zastosowania tej wiedzy i faktycznie wywarcia wpływu i przekonania kogoś do tej swojej racji. W ostatnim czasie zaczęłam nagrywać rolki na Instagram i potrzebowałam nauczyć się obsługi jakiegoś narzędzia do montowania tych filmów. Dla mnie ekspert to była osoba, która potrafiłaby mi pomóc w moim problemie. Dlatego, że wyobraź sobie, że przychodzi do mnie teraz Steven Spielberg, rolek, i zaczyna mi tłumaczyć o oświetleniu, o nagrywaniu, o akcji, o konstrukcji kadru i tak dalej. Przychodzi specjalista od social mediów, jakiś social manager i mówi mi, że potrzebna jest strategia, że ja muszę mieć grupy docelowe, że ja muszę mieć rozpisane wartości i tak dalej. I na papierze oni mieliby rację. Tylko, że to nie rozwiązywałoby mojego problemu. Bo moim problemem było zacząć tu i teraz, zbudować pewną rutynę, przetestować mój pomysł na ten mój kanał. No i teraz gdyby przyszli do mnie eksperci i mówili mi całą tą mądrą książkową wiedzę, to nie rozwiązaliby mojego problemu. I z tego samego wychodząc, uważam, że ekspertem może być każdy, kto wie trochę więcej niż ja wiem. Bo wyobraź sobie, że ja z tematu montowania rolek, czy jakiegokolwiek innego tematu jestem 3/10. Ja nie potrzebuję się uczyć od osoby, która jest 10/10. To byłaby strata prawdopodobnie mojego czasu i czasu tej osoby. Jeżeli mam katarek i boli mnie gardło, to idę do pierwszego lekarza z brzegu. Jeżeli mam coś poważniejszego, no to wiadomo, szukam jakiegoś profesora. Ja mam jednoosobową działalność gospodarczą, mam kilkanaście faktur w miesiącu. Prawdopodobnie każda księgowa, jeżeli rzucę kamieniem i trafię w księgową, prawdopodobnie każda z nich będzie w stanie mi to rozliczyć. Gdybym miała międzynarodowy holding z kilkoma spółkami, no to już inny poziom eksperta jest mi potrzebny. Więc myślę, że ta definicja eksperta jest w tym sensie relatywna i zależna od naszych potrzeb. Dlatego słuchaczu, jeżeli patrzysz na ekspertów w swojej domenie i myślisz, że daleko jest ci do nich i jeszcze nie wiesz tego wszystkiego, co oni, to być może jest to prawda, ale to nie zmienia faktu, że dalej bardzo wiele osób jest w stanie się czegoś od ciebie nauczyć i jesteś w stanie rozwiązać problemy bardzo wielu osób, nawet pracując jako junior w danej organizacji. Więc podsumowując, dla mnie ekspert to jest osoba, która potrafi rozwiązać mój problem realnie, a nie osoba, która będzie mi recytować teorie z książek i z konferencji. Okej. No właśnie, to czego w takim razie ci, nie chcę powiedzieć w cudzysłowie, eksperci albo osoby, które się postrzegają za ekspertów, ale właśnie w tym klasycznym rozumieniu tego słowa, w stylu właśnie przeczytane książki, napisane artykuły naukowe, tytuły profesorskie i tak dalej. Czego być może, może to tak właśnie to jest taki duży zarzut, no ale w sumie obserwując to, jak na przykład wyglądają uczelnie w naszym kraju, czy wykłady na uczelniach, gdzie bardzo często właśnie osoby, które są postrzegane, albo nawet często same siebie postrzegają za autorytety naukowe, no te wykłady wyglądają w taki sposób, że
ci wykładowcy kopiują treści swoich książek czy artykułów naukowych na slajdy, a potem czytają te slajdy na wykładach. Zresztą w sumie chyba wszyscy mamy takie doświadczenia, jeżeli ktoś studiował, że zawsze był jakiś taki 1, 2, może 3 takich wykładowców, którzy mieli pełne sale, ale to właśnie wynikało wyłącznie z tego, że mieli zupełnie inne podejście do dzielenia się swoją wiedzą, czy w ogóle do pokazywania, czy przekazywania tej swojej wiedzy dalej. No to właśnie, wracając, bo trochę się tutaj rozgadałem, czego ci eksperci w tym klasycznym rozumieniu tego pojęcia nie rozumieją, albo czego nie zauważyli pod kątem zmieniających się potrzeb czy świata? Masz rację, że takich błędów troszkę jest. Nie wiem, czy to wynika z naszego wychowania. Pamiętasz, większość naszych rodziców mówiło: ucz się, ucz, nauka to potęgi klucz i jak będziesz miał wykształcenie, to już świat stoi przed tobą otworem. I potem się okazało, że to jest trochę nieprawda. I to, że ktoś ma 5 tytułów, magistra, to jeszcze wcale nie znaczy, że to praktykant, który był pół roku na praktyce, może się okazać, że jest bardziej pożądany na rynku pracy. Ale takie błędy, które ja obserwuję u ekspertów, to jest ich kilka. Pierwsze to jest takie, że w moim odczuciu mają nierealne oczekiwania. To znaczy, że oni mają takie oczekiwanie, że oni mają tę wiedzę, oni mają rację. I jeżeli ktoś ich nie słucha, i to już jest dramat. I też wiesz, internet troszkę to podbija, i konferencje, i książki, i LinkedIn, że pracownikowi trzeba ufać, że trzeba dać mu autonomię, że jeżeli ktoś nie daje mu tego w 100%, to jest toksyczna organizacja, to jest szef mikromanager, to jest głupi klient, który nie wie, czego chce. I teraz wielu takich ekspertów zamiast szukać sposobu na dogadanie się, no to się obraża. Ja lubię zachęcać ekspertów i w ogóle specjalistów w pracy do myślenia o sobie jako o takiej jednoosobowej działalności gospodarczej, która sprzedaje swoje usługi. I teraz wyobraź sobie, że firma sprzedaje usługi swoje czy produkt. Jeżeli klient nie chce kupić tego produktu czy usługi, to przedsiębiorca nie obraża się na klienta, że ten klient jest głupi i nie rozumie, dlaczego moja usługa jest super. Tylko zastanawia się, jak lepiej pokazać wartość tego mojego produktu albo tej mojej usługi. I też w tym obrażaniu się i posiadaniu nierealnych oczekiwań jest też takie oczekiwanie, że jeżeli ktoś mi ufa, to będzie w 100% zgadzał się z moją rekomendacją. 100% i zawsze. To jest nierealne oczekiwanie. Ja zakładam, że ty ufasz swojej żonie, ale nie wszystkie jej rady może automatycznie natychmiast przyjmujesz. I to jest to samo. Jeżeli masz ludzi w pracy albo masz swoich klientów, to nie znaczy, że oni wszystkie twoje rady będą przyjmować, i to wcale nie znaczy, że oni ci nie ufają. Czyli powiedziałabym, że pewnym takim pierwszym błędem dużym, który obserwuję, to są po prostu nierealne oczekiwania co do tego, jak powinno się traktować ekspertów. Drugi błąd, który dostrzegam, i to regularnie, to jest rozwlekła komunikacja, w której nie wiadomo, o co chodzi. A propos filmowych... Jak to Kamil Kozioł wspomina, tak? Spotkanie, które mogłoby być mailem, tak? Bardzo długim mailem. Mogłoby być mailem, ale niestety byłoby bardzo długim mailem, którego pewnie by nikt nie przeczytał. Ja bardzo często, no właśnie, i trafiłam ostatnio na taki klip z tego serialu 1670 na Netflixie z Janem Pawłem. I Jan Paweł tam mówi do córki i mówi tak: córuś, kiedy ty mówiłaś do mnie, to ja sobie tak pomyślałem: Boże, jak ona długo mówi. I to jest coś takiego, że bardzo wielu ekspertów jest tak zajaranych swoją dziedziną, że mówi o tym bardzo długo, bardzo rozwlekle, bardzo kwieciście, i jest w szoku, że inni nie są zainteresowani i w ogóle nie rozumieją i nie potrzebują informacji na tym poziomie, dlatego że wracamy, oni chcą rozwiązać swój problem, a nie stać się ekspertem w tej danej dziedzinie. Czyli ja bardzo często pomagam klientom, którzy wdzwaniają się na kola ze mną i przez godzinę mi opowiadają swoje wyzwanie zawodowe, a ja im pomagam to ustrukturyzować tak, żeby byli w stanie to powiedzieć w 3 minuty. Puszczamy stoper, powiedz mi to w 5 minut, powiedz mi to w 3 minuty, powiedz mi to w minutę. Okay. I dzięki temu dochodzimy tak naprawdę do esencji tego, co tutaj się dzieje, bo tak jak w tym Don't Look Up filmie, który patrzyłeś, o którym mówiłeś, to tak mniej więcej wygląda spotkanie z zarządem. Ty wchodzisz, oni ci przerywają po pierwszym slajdzie, tak. Więc trzeba być na to przygotowanym. Więc drugim błędem byłaby rozwlekła komunikacja, czyli mówienie ludziom to, co ty chcesz im powiedzieć, a niekoniecznie to, co oni potrzebują usłyszeć. Trzeci błąd to byłoby coś, co ja nazywam słuszny gniew. Wielu moich klientów ma rację.
ma rację. Tylko, że tak bardzo kolanem próbują przepychać te racje, że się właśnie złoszczą, obrażają się, gniewają na wszystkich ludzi dookoła i niestety koniec końców to oni dostają łatkę osoby, awanturnika, wiecznie niezadowolonego, czasami osoby, która nie rozumie priorytetów biznesowych, więc racja jest po ich stronie, ale ten ich słuszny gniew często wraca i uderza tylko w nich. Więc to byłby taki trzeci błąd, który dostrzegam. Okay. I czwarty błąd to powiedziałabym ignorowanie psychologii ludzkiej. Okay. Czyli ignorowanie budowania relacji, budowania zaufania. Bardzo często ekspertom się wydaje, że oni a już zwłaszcza data scientystom, jak z nimi pracuję, to jest super, bo oni mają, albo prawnikom, oni mają rację, bo im dane powiedziały, bo im kodeks powiedział. I teraz ignorowanie tego, że ludzie, żeby ich do czegoś przekonać, to musi być spełniony pewien szereg warunków. I na przykład nigdy nie przekonamy nikogo udowadniając mu, wgniatając go do ziemi, udowadniając mu błędy, zawstydzając go, ośmieszając. Bardzo często widzę w internecie ludzi, którzy komentują treści, tak wyśmiewają autora i twierdzą, że chcą pomóc. Chcą pomóc mu zrozumieć. I ja zawsze mam taką refleksję, że jeżeli chcesz się wyżyć, to powiedz to wprost. A jeżeli chcesz realnie pomóc i przekonać kogoś do czegoś, to doedukuj się na temat tego, jak ludzie zmieniają zdanie na temat jakichś kwestii, bo nie zmieniają zdania pod wpływem wyszydzania, zawstydzania i udowadniania, że jesteś idiotą. W ten sposób nigdy do niczego człowieka nie przekonasz. Bardzo wiele osób przedstawia racjonalność i emocjonalność jako dwie różne strony spektrum. Czyli, że ja jestem logiczny, racjonalny i na emocje nie ma miejsca. I ja uważam, że to jest bardzo nieracjonalne podejście i nielogiczne, dlatego, że ludzie mają emocje. I twoi partnerzy w biznesie też mają emocje. I jeżeli ty całkiem próbujesz zignorować fakt, że te emocje istnieją, oczekując, że ktoś się zawiesi na kołku wchodząc do pracy, to nie jesteś logiczny. To nie jesteś racjonalny. Więc czwartym błędem powiedziałbym, że jest po prostu ignorowanie psychologii ludzkiej natury. No świetne przykłady, takie myślę bardzo uderzające i pewnie takie, z którymi wielu z nas się może utożsamiać. Ja sam w sumie patrząc wstecz na moje doświadczenia nawet zawodowe i ta sytuacja chyba trzecia z tym takim wysokim ego i z podejściem i że ja mam rację i że ja to przepchnę, bo przecież kurczę, no ja wiem, ale można mieć wtedy rzeczywiście problem, żeby to fajnie w sensie sprzedać i zaproponować w odpowiedni sposób tej grupie docelowej. Ja jeszcze trzymając się mojego przykładu z CapCutem, że ja bym oczekiwała od eksperta, że on mnie poinformuje o tym, że strategia w social mediach może być istotna, że docelowo lepszy sprzęt mi się przyda, że inny sposób nagrywania, żeby on mi o tym powiedział, ale jednocześnie to mi zajmie prawdopodobnie pół roku, rok, więc żebyśmy rozmawiali o rzeczach długoterminowych, ale żeby nie czekać na to, na rozwiązanie mojego problemu, dopóki te idealne szklarniowe warunki zaistnieją. Bo na przykład w wielu organizacjach nie ma strategii i wielu ekspertów, z którymi rozmawiam, mówi, że no to potrzebna jest strategia, musi być strategia. I mówię, no tak, ale do tego czasu masz zamiar siedzieć i obrażać się i być zły, że tej strategii nie ma. Pewnie edukuj ludzi na temat tego, dlaczego strategia jest potrzebna, no ale jednocześnie musimy znaleźć też jakieś rozwiązanie, jak sobie poradzić do czasu, kiedy jej nie ma. Bo w przeciwnym razie no co? No tak, no są problemy, są wyzwania, no i one się nie znikną nagle. I musimy sobie jakoś poradzić i ja też uprzedzam słuchaczy, że jeżeli pracujesz w takiej organizacji i się obrażasz na swoich współpracowników, to uprzedzam, że trawa nie jest dużo zieleńsza po drugiej stronie płota. I nawet te takie najbardziej książkowe organizacje, takie jak Google, Spotify, jakbyś tam wszedł w środek, to tam też bardzo wiele osób się po prostu budzi rano i nie ma pojęcia, co robi. To wcale nie jest tak, że tam jest świetnie naoliwiona machina. Tak. No i kwestia ciągłego uczenia się na błędach i wyciągania wniosków, więc myślę, że to bardziej też kwestia takiej też ciekawości i umiejętności, no właśnie to, co wspomniałaś, analizowania. Jeżeli coś nie działa, jakieś podejście, widzę, że uderzam głową o mur, to bardziej nie winię tego muru, że jest taki twardy i taki zabudowany, tylko się zastanawiam, to może powinienem go obejść albo mieć trochę inny sprzęt, który mi pozwoli go przebić. Tak, kojarzysz te takie w internecie, że hasła takie, wiesz, Paulo Coelho, że jeżeli
if the flower doesn't bloom, you fix the environment, not the flower. A ja mam tak, sometimes it's flower. Tak, że często musimy zmienić środowisko, ale czasami to kwiatek. Tak. No tak. Na przykład jeżeli posadzimy, nie wiem, naszego słonecznika, wiesz, gdzieś tam w dżungli, to on tam nie będzie pewnie pasował. Chociaż tam do niczego nie pasuje. To jest bardziej jednak znowu ten environment. Nie? Tak, to wiemy. Ale zdarza się, że jednak jest wada. Drugie, czasami nie da się zmienić środowiska, w tym sensie, że to jest bardzo, bardzo trudne. Więc to teraz albo ten kwiatek może się dostosować i z jakąś, wiesz, strategię ewolucyjną przyjąć, żeby wykształcić kolce, albo inny zapach, żeby te pszczółki lokalne zechciały do niego przylatywać, albo może się siedzieć i obrażać, tylko tu wracamy do słusznego gniewu i ten kwiatuszek może niestety w tym swoim słusznym gniewie na pszczółki, które nie doceniają jego aromatu, uschnąć. No tak. Brutalne, ale prawdziwe. No dobra, to w takim razie, bo tutaj widzę, że sporo jest w tych błędach, o których wspomniałaś, o komunikacji. I sporo jest o tym, jak my rozmawiamy właśnie z tą drugą stroną. Czy to będzie zarząd, czy to będzie nasz przełożony, czy to będą w ogóle na przykład nasi klienci, czy ktokolwiek, z kim współpracujemy i kogo na przykład chcemy przekonać do tego, że my wiemy i że na przykład powinien nas posłuchać. No to właśnie w takim kontekście umiejętności komunikacyjnych, czy właśnie takiego dzielenia się wiedzą, ale właśnie w taki mądry, empatyczny sposób. To na czym powinniśmy się najbardziej skupić? Co tutaj robi największą różnicę w tym wszystkim? W tych zestawie kompetencji dla eksperta, tak? Tak. No ale skupiając się właśnie na tej takiej póki co komunikacji, nie? Więc, bo myślę, że sporo jeszcze jest takich innych umiejętności, które na ten nasz wizerunek, czy na tą naszą pozycję eksperta wpływają, pewnie zachowań, nad którymi możemy pracować, to pewnie o tym za chwilkę też powiemy, ale na ten moment właśnie skupiając się na samej komunikacji. To co według ciebie działa właśnie w tym? Ja bym powiedziała, że 3 rzeczy całościowo, nie tylko w komunikacji, ale w ogóle są 3 takie obszary, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli chce się tym zaufanym ekspertem być. Pierwsza to już o czym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, czyli problem solving. Czyli umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów, dla których nie ma oczywistych odpowiedzi, i to wewnątrz pewnych zadanych ograniczeń, czy to czasowych, czy budżetowych. I o tym był pierwszy odcinek, więc jeżeli ktoś ma ochotę sięgnąć, to zapraszam. Drugi obszar takich umiejętności, które warto rozwijać, to jest ustrukturyzowana perswazyjna komunikacja, żeby umieć prosto wytłumaczyć swoje stanowisko, ale też umieć przekonać innych do działania. Czyli jak już znajdziemy to rozwiązanie, no to teraz co zrobić, żeby innych do działania w tym obszarze zachęcić. I trzeci obszar to jest umiejętność budowania relacji. Czyli w dużym skrócie sprawienia, żeby inni tak po ludzku cię polubili i ci zaufali. Ponieważ to też ma olbrzymi wpływ na to, jak jesteśmy odbierani. Okej. Masz jakieś swoje... porozmawiać o tych 3 obszarach. Tak, no właśnie, no i ciekaw jestem właśnie, czy masz jakieś swoje sprawdzone sposoby, czy jeżeli na przykład spotykasz takiego, czy przychodzi do ciebie na konsultację właśnie taki ekspert, bardzo stereotypowo, ale powiedzmy tak, na przykład ten data scientist, o którym wspomniałaś, naukowiec, bazuje na danych, tutaj wyliczenia matematyczne i to mi dane mówią. Mówię, stereotypowo to może być osoba postrzegana jako właśnie taka bardzo głęboko introwertyczna, która w ogóle komunikację, relacje z drugim człowiekiem to nie są jej mocną stroną, tak? A jak ty mówisz, że budowanie relacji, zaufania, empatii, to już domyślam się, że te osoby mogą tutaj, ale przecież jest napisane. To od czego ty zaczynasz pracę z taką osobą? Nad czym wy pracujecie? Albo jakie sugestie w pierwszej kolejności takim osobom dajesz? To bardzo zależy od tego, z czym ten klient przychodzi, bo wiesz, co jest ciekawe w pracy z takimi ekspertami, że oni bardzo często nie mają żadnych problemów. To ludzie wokół nich mają problemy. Okej. Tak. Bo przecież moja racja jest najmojsza. Tak, i oni właśnie z tym swoim słusznym gniewem i z tym troszkę obrażaniem się na rzeczywistość idą przez świat i sobie idą, dopóki nie zderzą się ze ścianą. Albo nie zderzą się z sufitem. I wtedy zazwyczaj trafiają do mnie. Więc oni też często trafiają do mnie z jakimś konkretnym, określonym feedbackiem.
i sobie nad tym feedbackiem pracujemy. Okay. Ale to już chyba jest, to przerwę ci od razu, to już chyba jest taki moment, w którym oni przynajmniej to już jest widzę jako plus, że zaczynają uwzględniać ten feedback i że biorą go i przychodzą do ciebie i mówią to jest coś, nad czym muszę pracować, bo jeszcze jest taki krok wcześniej, że ktoś ci daje feedback, a w sensie ktoś daje tym osobom feedback, a te osoby w ogóle, przelatuje z ucha do ucha i wylatuje i idzie dalej, nie? Tak, ale wiesz dlaczego oni się najczęściej nad tym feedbackiem zaczynają pochylać? Bo czegoś nie dostali. Nie dostali awansu, nie dostali podwyżki, czyli właśnie z jakąś ścianą się zderzyli. I ja też tu, dodam, że eksperci oczywiście fajnie, żeby mieli tę samoświadomość, ale różnie bywa, ale tutaj organizacje też popełniają duże błędy. Moim takim ukochanym postem na jednej grupie na Facebooku było, że ktoś pytał, drodzy, jak na jednej rozmowie dać człowiekowi podwyżkę za wyniki pracy i jednocześnie powiedzieć mu, że jak nie zacznie się inaczej komunikować z ludźmi, to go zwolnię. I to jest przypadłość bardzo wielu organizacji, czyli nasze oczekiwania i feedbacki sobie, a awanse i podwyżki sobie. I taki człowiek nie ma takiej poczucia, jak bardzo poważna jest sytuacja. Więc to bardzo zależy od sytuacji. Miałam wielu klientów, którzy po prostu mówili bardzo, bardzo rozwlekle i z bardzo dużą ilością szczegółów i wtedy sobie nad tym pracowaliśmy. Miałam jedną klientkę, która była analityczką danych i opowiadała o tych danych i dostała właśnie taki feedback, że zarzuca ludzi niepotrzebną ilością szczegółów. I ja ją pytam, słuchaj, nazwijmy ją Kasia, no to jak ty kogoś przekonujesz, to po co te wszystkie informacje? No bo ja chcę wiedzieć, żeby on miał pełny obraz sytuacji, żeby wszystko rozumiał. I okej, a jeżeli ta osoba się już z tobą zgadza, powiedziała, że twoja rekomendacja jest dobra, podoba jej się to rozwiązanie, to co wtedy robisz? No dalej tłumaczę te wszystkie szczegóły, bo musi mieć pełen ogląd sytuacji, żeby móc podjąć racjonalną decyzję. Miałam bardzo wielu klientów, którzy nie potrafili krótko przedstawić tego, o czym mówią. Miałam wielu, którzy byli postrzegani jako buldożery, czyli ekspertyza wszystko fajnie, ale komunikowali się krótko, szorstko, takimi jak w wojsku, trochę rozkazami i przez to ten inny aspekt, ten właśnie bycia lubianym i budowania zaufania na poziomie takim ludzkim troszeczkę szwankował. Z kolei jeżeli chodzi o specjalistów pracujących z klientami, no to podobnie, bardzo często było to, że oni nie uwzględniali potrzeb klienta, tylko forsowali książkowe, idealne, najlepsze rozwiązanie, na które klient na przykład nie miał czasu i budżetu. Bardzo często jest tak, że ja zadaję moim klientom pytanie, jak myślisz, jeżeli ktoś nie przyjmuje twojej zupełnie racjonalnej rady i rekomendacji, to dlaczego tak może być? No i bardzo często oni uważają, że ten człowiek nie ma informacji i jak ja mu dodam informację, to wtedy to rozwiąże nasz problem. A tymczasem bardzo często tak nie jest. Bardzo często ludzie nie przyjmują naszej rekomendacji, bo nie mają teraz czasu się tym zająć. Bo to doda im bardzo dużo dodatkowych aktywności. Bo to nie jest teraz dla nich priorytet, bo mają inne priorytety. Bo już komuś coś gdzieś obiecali. Bo wiedzą, że jeżeli oni się zgodzą z tobą, to oni nie mogą podjąć tej decyzji i będą musieli pójść gdzieś komuś innemu to wytłumaczyć i komuś innemu to przekonać i nie chcą tego robić, bo na przykład nie potrafią albo się boją. Bardzo często jest tak i też zachęcam moich klientów do wyobrażenia sobie kalendarza CEO na przykład albo senior managera, z którym pracują. No i ten kalendarz wygląda mniej więcej tak. O 10:00 spotykamy się z prawnikami, bo ktoś nas pozwał. O 10:30 z finansami, bo nie mamy linii kredytowania i płynność tam nam zaraz padnie. O 11:30 zwalniam człowieka, o 12:00 zatrudniam człowieka, a o 13:00 wchodzisz ty. I bardzo często taki senior manager w ogóle nie wie, kim ty jesteś i 20 minut, wyjaśnij o to. 20 minut. 15. I absolutnie nie pamięta w ogóle tych wszystkich rzeczy, o których rozmawialiście tydzień temu i 2 tygodnie temu, bo twój obszar odpowiedzialności to jest cały twój świat, a 0,0000 jego świata. I warto jest to wziąć pod uwagę. Błyskawiczna przerwa i mała prośba z mojej strony. Bardzo się cieszę, że zainteresowała Cię nasza rozmowa z Sylwią. Dlatego będę Ci bardzo wdzięczny, jeśli pomożesz mi dotrzeć z tym odcinkiem także do nowych potencjalnych słuchaczy. A żeby tak się stało, wystarczy, że zrobisz jedną z 3 rzeczy. Jeśli oglądasz ten odcinek na YouTube, to wystarczy, że zasubskrybujesz tam właśnie mój kanał Zwinność Osobista, albo nawet wystarczy,
jeśli skomentujesz tylko ten odcinek podcastu. No a jeśli słuchasz tej rozmowy na Spotify albo w jakiejkolwiek innej aplikacji podcastowej, to możesz tam zaobserwować właśnie ten podcast. Tylko tyle i aż tyle. Z góry bardzo Ci dziękuję za pomoc. No a teraz wracamy do rozmowy. W tym kontekście i w tych przykładach, które podałaś, myślę, że tutaj też się nasuwa taka umiejętność wejścia, albo przynajmniej próby wejścia w buty tej drugiej osoby, tak? Czyli trochę właśnie zrozumienia, z czym ona się mierzy, a myślę, że najlepiej można to zrealizować, czy wprowadzić w życie poprzez umiejętne zadawanie pytań, nie? Czyli też sprawdzenie, co ta druga osoba myśli, co jest dla niej ważne, jakie ma właśnie w tym momencie priorytety. Czyli ja do ciebie przychodzę z jakimś problemem, bo widzę, bo to na przykład w jakiś sposób oddziałuje na mnie, na organizację, no ale kwestia może bardziej, żeby nie być tym buldożerem, że tak ma być, ten problem, rozwiązujemy go teraz, bo inaczej tutaj się coś tam zawali, tylko bardziej może kwestia też złapania tej perspektywy, no właśnie, jak to wygląda z twojej strony, co sądzisz o tym problemie, czy albo ewentualnie znowu dla nas krok wcześniej, pewnie zrozumienie, co jest priorytetem na poziomie firmy i pewnie to jest w ogóle, czy tam na poziomie naszego przełożonego i podpięcie tej naszej sytuacji, tego naszego wyzwania, z którym my przychodzimy pod ten problem, tak, że naszą strategią jest to, w związku z czym ja widzę, że mamy taki problem i jeżeli rozwiążemy ten problem, to na przykład tutaj wygramy to i to na poziomie na przykład tym Tak, wyższym, absolutnie, 100%. Bo my jako specjaliści czynimy oczywiście klątwa wiedzy. Czyli kiedy my coś wiemy, to trudno nam sobie wyobrazić, że ktoś inny może tego nie wiedzieć. I bardzo często specjaliści mówią o swoich rozwiązaniach, o technicznych aspektach tego rozwiązania, a nie łączą tego, jaki to w ogóle problem rozwiązuje, skąd wiemy, że on to rozwiązuje, jakie będą korzyści z tego. Czy bardzo często mówią tylko o korzyściach dla całej organizacji, a nie mówią o korzyściach dla tego konkretnego dyrektora, z którym rozmawiamy. I to podobnie. Takie idealistyczne oczekiwanie, że każdy dobro firmy będzie nadrzędnym dobrem dla wszystkich. I tak jest do pewnego stopnia, ale jeżeli ja mam teraz zrobić coś, co będzie dobre dla firmy, ale mi dołoży 3 miesiące roboty, no to mogę uznać, że nie mam teraz na to czasu i że inne rzeczy są bardziej priorytetowe. I ja zachęcam do tego, żeby brać pod uwagę, że to istnieje. Że to no świat nie jest idealny. No, musimy, ta natura ludzka, o której mówiłaś i zrozumienie tego, że rzeczywiście coś może się wiązać i mieć bezpośredni wpływ po prostu na sytuację, na pracę, na codzienność tej drugiej osoby, nie? Tak. I ja też na moich szkoleniach bardzo często robię z grupami ćwiczenie, w których proszę ich, żeby sobie wyobrazili osobę, której ufają zawodowo, czyli jakiegoś takiego zaufanego doradcy, do którego sami się udają poradę. I co ta osoba ma, co ta osoba robi, że właśnie tą osobę wybrali jako zaufanego doradcy. I chyba cię już nie zaskoczę, że to, że ta osoba jest bardzo mądra, czy tam zna, to gdzieś tam się pojawia, ale zazwyczaj nie w pierwszej trójce. Bardzo często tam się pojawiają takie rzeczy jak rozumie mnie, nie panikuje, zachowuje spokój, zależy jej na moim sukcesie, lubi mnie, nie zmusza mnie do czegoś, nie zmusza mnie do niczego, pozwala mi podjąć decyzję. Czyli tych rzeczy oprócz bycia mądrym jest dużo więcej, które się składają na bycie tym zaufanym doradcą. Okej. Tak, no i myślę, że tutaj fajnie przechodzimy do tego kolejnego elementu, bo mówiliśmy najpierw o tych błędach, o tej komunikacji i tego, w jaki sposób powinniśmy werbalizować ten nasz punkt widzenia, czy na przykład tą wiedzę, którą mamy, tak, żeby ją w odpowiedni sposób sprzedać drugiej stronie. No ale właśnie, tu jeszcze teraz na scenę wchodzą takie dodatkowe umiejętności, które sprawiają, że my jesteśmy postrzegani właśnie w taki sposób jako ci zaufani doradcy, tak? Czyli tu nie mówimy bardziej o wizerunku, który my gdzieś sami budujemy dookoła siebie, tylko bardziej o pewnych cechach, pewnych umiejętnościach, które dla niektórych, w przypadku niektórych osób są rzeczywiście naturalne, no ale pewnie zdecydowana większość ekspertów, no przynajmniej część takich umiejętności musi nabyć albo nad takimi cechami powinna pracować. Więc co byś uznała za takie najważniejsze elementy, które na tą percepcję nas jako takich zaufanych doradców wpływają?
Mam poczucie, że wszystkie te 3 obszary, czyli problem solving, umiejętność rozwiązywania problemów, ustrukturyzowana perswazyjna komunikacja i właśnie ta umiejętność budowania relacji. Więc jeżeli pytasz o ten ostatni aspekt, to tam jest bardzo dużo rzeczy. Jest mnóstwo badań na przykład na temat tego, jak lubialność, likability versus competence. Czyli lubialność versus kompetencje. No i wielu się zasmuci wynikami tych badań, bo tam wychodzi, że oczywiście, jeżeli mamy osobę lubianą i kompetentną, no to świetnie. Jeżeli mamy osobę, która jest i nielubiana, i niekompetentna, no to też nie mamy dylematu. Ale co tych 2 pozostałych kwartałach, czyli osoby, które są kompetentne, ale nielubiane, nieprzyjemne do pracy i te osoby, które są lubiane, ale może trochę mniej kompetentne. No i wychodzi, że te drugie dużo lepiej sobie radzą, dlatego, że te osoby, które są lubiane, to chce się je wciągać w projekty, ma się ochotę z nimi pracować, więc one mają okazję pokazać te swoje kompetencje i nabyć nowe. Z kolei te osoby, z którymi się nieprzyjemnie pracuje, mogą być ciut marginalizowane. I jeżeli, drogi słuchaczu, myślisz sobie teraz w głowie, że to ty tak na pewno nie robisz, no to też badania pokazują, że to jest niezgodne w ogóle z deklaracjami, bo kiedy się pyta szefów, którą osobę by wybrali, to oni zawsze twierdzą deklaratywnie, że wybraliby tę osobę bardziej kompetentną, bo to jest najważniejsze, ale potem życie życiem. I ja na przykład często obserwuję, że pracuję z menadżerami, którzy chcą kogoś awansować w swoim zespole i widzę, w jaki sposób oni to sobie rozkminiają. I to, że patrzą na kompetencje tych osób, oczywiście, to jest taki poziom higieny, ale jest jeszcze druga rzecz, do której czasami się nawet nie chcą przyznać, ale ona się dzieje, to jest to, że oni sobie wyobrażają, że oni będą musieli teraz spędzać więcej czasu z tą osobą. Będą musieli z tą osobą liczyć się bardziej z jej zdaniem, więcej rzeczy z tą osobą konsultować. Będą musieli tej osobie wytłumaczyć pewne swoje działania, zanim je wdrożą w zespole, więc będą potrzebowali też zaangażowania tej osoby. No jeżeli ta osoba zawsze staje okoniem i zawsze jest na nie, no to mimo tego, że szef się do tego trochę będzie wstydził przyznać, to będzie gdzieś to tam z tyłu głowy grało. I teraz mówiąc lubialność, absolutnie nie mam na myśli tego, że trzeba chodzić na piwo razem, że trzeba jeździć na wycieczki, że trzeba się przyjaźnić, znać imiona wszystkich dzieci, wszystkich kotów. Nie, to absolutnie o to nie chodzi. I to są takie podstawowe rzeczy, na przykład jak dawanie człowiekowi poczucia, że ja cię rozumiem. Budowania takiego poczucia, że nawet jeżeli ja się z tobą nie zgadzam, to słyszę cię. Rozumiem, skąd przychodzisz i dlaczego tak podejmujesz decyzję i znajdźmy razem rozwiązanie. Miałam kiedyś lidera, z którym pracowałam, który przygotowywaliśmy szkolenie dla liderów. To miało być szkolenie dla liderów i ja chciałam tam zawrzeć elementy związane z inteligencją emocjonalną, na co on mi powiedział: nie rób mi z ludzi miękkich frytek. I on miał taką wizję, że my będziemy szkolić ludzi z charyzmy. A charyzma w jego definicji to było poganianie ludzi bacikiem. takie szorstkie, twarde i tak dalej. No stanę tutaj na czele okrętu i tam płyniemy, tak? I to jest charyzma, no. Że ja będę wymagać, stawiać oczekiwania, egzekwować, wymagać, to była dla niego charyzma. I ja mogłam oczywiście powiedzieć, że to jest głupi pomysł i że to jest niezgodne z nauką, ale ja nie chciałam nas antagonizować, tylko raczej szukałam punktów wspólnych, czyli hej, i mi, i tobie zależy na tym, żeby nasi liderzy pracowali efektywniej, żeby nasze zespoły dowoziły swoje projekty. To nas łączy. Ja się absolutnie zgadzam z tym. Ciut się różnimy na etapie tutaj technicznych szczegółów tego, jak to osiągnąć, ale wypracujemy to, bo cel mamy wspólny, idziemy w tą samą stronę. Więc też umiejętność takiego budowania poczucia, że ja i ty jesteśmy po tej samej stronie i chcemy razem rozwiązać problem, razem jesteśmy przeciwko problemowi, a nie jesteśmy przeciwko. No, że to jest partnerstwo, tak? Że tu już nawet nie mówiąc o tym likability, czy o tej lubialności takiej wzajemnej, tak? Ale myślę, że pod kątem właśnie szukając, czy budując jakiekolwiek właśnie relacje, czy w życiu prywatnym, czy zawodowym, właśnie to partnerstwo jest rozumiane na takiej zasadzie, że no właśnie nie musimy się zawsze zgadzać, ale
fajnie, gdybyśmy jakoś się wspierali nawzajem na tej drodze, którą idziemy, bo jeżeli rzeczywiście mam sobie uświadomić, że teraz mam obok siebie kogoś, kto mi ciągle będzie rzucał tutaj kłody pod nogi, albo podkładał nogę, albo tutaj po prostu będzie źródłem niekończących się frustracji każdego dnia, no to każdy by się chyba po prostu wypisał z takiego układu, myślę, więc rzeczywiście ta świadomość tego, czego potrzebują inni, no pewnie też w kontekście znowu najłatwiej nas samych, nie? Czego my szukamy i czego my oczekujemy, jeżeli współpracujemy z ludźmi, bo bardzo często chyba też zapominamy albo inaczej podchodzimy do tego, nie? Że my szukamy właśnie partnerów, ale jeżeli już ktoś na przykład szuka i potrzebuje też takiego partnera, mamy poczucie, że no przecież my wiemy lepiej. Absolutnie. 100%. I ja w ogóle lubię to. Pamiętam, jak jedziesz po autostradzie, nie? Wyobraź sobie, że jedziesz po autostradzie. To zazwyczaj jest tak, że wszyscy, którzy jadą wolniej od ciebie, to są po prostu ofiary losu, które znalazły prawo jazdy w paczce chipsów, ale wszyscy, którzy jadą szybciej od ciebie, to są wariaci, dawcy organów. Jakoś tak, że to jest, my jedziemy optymalną prędkością, a wszyscy inni nie. I ja to często obserwuję. Na przykład rozmawiałam kiedyś z klientem i on mi mówi: Sylwia, mój zespół chce tam się domaga bardziej autonomii i tam chce, żebym się nie wtrącał i żeby mi pozwalał robić rzeczy. Ale ja im nie mogę pozwalać podejmować tych decyzji, bo oni jeszcze nie wiedzą tego na takim stopniu jak ja. Ja nie mogę zgodzić się na to, żeby oni podejmowali te decyzje bez mojego udziału. Kropka. I w drugim zdaniu mówi mi: a mój szef to ciągle chce, żebym ja mu raportował i się wtrąca. Czemu on mi po prostu nie może pozwolić się tym zająć? Przecież ja się znam na tym. Czy ty słyszysz, co ty właśnie powiedziałeś? Ja tak... Interesting. I to samo na przykład ze wdrażaniem zmian. Kiedy mój klient chce wdrożyć zmianę w swoim zespole, no to strasznie jojczy, nie? Że oni to kwestionują, że oni mi po prostu nie mogą zaufać, przecież ja wiem, co robię. A kiedy zarząd chce, żeby on wdrożył jakąś zmianę, to nie, to jego pytania są jak najbardziej uzasadnione. Przecież on tam widzi mnóstwo luk i mnóstwo obszarów do poprawy, więc wtedy to jest jak najbardziej uzasadnione. No, tak. Zdecydowanie jest taki... No my chcielibyśmy, żeby wszyscy byli tacy jak my, prawda? Czyli rzeczywiście mamy, bardzo często myślę, że też na poziomie tych różnic osobowościowych ciężko nam zrozumieć, że właśnie w jaki sposób ludzie, że ludzie mogą inaczej po prostu postrzegać, że mają inne talenty, że mają inny właśnie punkt widzenia, jedni bardziej na ogóle, inni na szczególe, inni bardziej, wiesz, do brzegu i do celu szybko osiągamy, inni będą się skupiali na jakości, więc ja to bardzo często widzę, prowadząc właśnie takie warsztaty w zespołach czy w organizacjach, korzystając właśnie z różnych badań osobowości, oczywiście jako takiego narzędzia wspierającego cały ten proces, bo to nie jest oczywiście takie, to nie są to narzędzia, które rozwiewają wszystkie wątpliwości, odpowiadają na wszystkie pytania, ale bardzo często, czasami jeżeli już się korzysta z jakichś takich znanych czy narzędzi rekomendowanych na rynku, jak chociażby właśnie talenty Gallupa, czy takie badanie, na którym ja pracuję biznesowo bardzo często, DISC-D3, to gdzie rzeczywiście widzimy, jak ludzie się zachowują, ale też na przykład co jest ich mocną stroną, co ich motywuje w pracy, jakie oni w ogóle mają wartości na co dzień i tak dalej, to ci ludzie siedzą na tych spotkaniach, czasami z jednego zespołu i w ogóle oni patrzą na siebie nawzajem i mówią: Boże drogi, to ty naprawdę w taki sposób w ogóle działasz i ty w taki sposób naprawdę w ogóle ty to widzisz i tak ci się to wszystko łączy, że my bardzo często siedzimy w tych naszych pudełkach, w tych naszych głowach i ciężko nam to zrozumieć. Taki przykład, który ja z kolei lubię podawać w tego typu sytuacjach, jeżeli chodzi o komunikowanie się wzajemne i trochę właśnie wchodzenie w buty tej drugiej osoby, to jest przykład takich wakacji zagranicznych, nie? Że jak wyjeżdżamy gdzieś za granicę na wakacje, to w jakim języku próbujesz się komunikować tam z ludźmi, nie? Czy jedziesz gdzieś do Hiszpanii, czy tam do Grecji, no to idziesz i mówisz do wszystkich po polsku, w sensie, no bo wszyscy powinni mnie rozumieć, bo ja mówię po polsku i teraz ty też będziesz mówił, powinieneś, czy powinnaś, czy jednak próbujesz albo no po angielsku, no bo uznajemy to za język uniwersalny i mamy poczucie, że okej, wszyscy na tym poziomie się rozumiemy, czy może nawet włożyć trochę dodatkowej w pracy, żeby właśnie jakieś tam słówka po grecku, po hiszpańsku, czy zdania jakieś zacząć komunikować i zrozumieć w ogóle, jak na świat patrzy ta druga osoba, w jaki sposób ona się komunikuje i trochę dopasować się do jej poziomu w tej sytuacji. Tak, absolutnie. I ja bym chciała też dodać do tego, co powiedziałeś, że ja bardzo wierzę i promuję takie poczucie sprawczości.
Czyli, że jeżeli mam jakiś problem, to ja sobie mogę znaleźć 5, 7, 10 rozwiązań, żeby spróbować ten mur, tak jak mówisz, obejść, przeskoczyć, przekopać, wyciągnąć jedną cegłę i podać liścik przez środek. Ale też trzeba pamiętać, że jestem bardzo daleka od tego, żeby oskarżać ofiary, bo są też takie już skrajne sytuacje, w których cokolwiek zrobisz, to będzie źle. Więc ja przyjmuję taką sytuację, takie przekonanie często w pracy, że na przykład jestem, dopóki jest dobrze i dopóki plusy przewyższają minusy, i wtedy robię wszystko, co w mojej mocy, żeby dotrzeć, przekonać, przejść, inaczej spróbować. A jeżeli ten mur, ten beton okazuje się jednak za mocny i za twardy, no to muszę podjąć decyzję, co teraz. No tak. A bardzo wiele osób właśnie podejmuje taką decyzję, że będzie biło tą głową w mur i to jest jedyne działanie, które podejmie, no ale wtedy po prostu nabawi się siniaka i bólu głowy. Więc ja zachęcam do tego, żeby tak jak mówisz, działać, szukać sposobu i tylko pamiętać, że no gdzieś jest jakiś limit. I nie z każdym nam będzie po drodze. Tak. Potem przykład, ja jestem osobą taką i też w różnych talentowych tematach mi to wychodzi, taką raczej kreatywną, przedsiębiorczą, hej do przodu. Jak ktoś mi mówi, że zróbmy tak, bo zawsze tak robiliśmy, to dla mnie to jest trzymaj mi piwo i w ogóle to nie jest dla mnie argument. I miałam kiedyś szefową, która była dokładnie z drugiej strony spektrum. Ona była szalenie poukładana, manuale, procedury, procesy, cyfry. Wdrażanie RODO wiele lat temu to był projekt jej życia, bo tam trzeba było napisać właśnie procesy, manuale. To ona się po prostu jak ryba cudownie. I ja uwielbiam takich ludzi, bo dzięki temu ja nie muszę robić tych rzeczy. Ale praca z nią była dla mnie męcząca i myślę, że praca ze mną dla niej była bardzo męcząca, bo mieliśmy na przykład system, do którego trzeba było coś tam wpisywać i tam było dużo bezsensownych moim zdaniem kroków. Gdzieś z szapy trzeba było dodać wers, gdzieś trzeba było wpisać 0, gdzieś trzeba było przecinek, bo inaczej system tego nie odczytywał. I ja przychodziłam z taką inicjatywą, że hej, może uda nam się zdobyć trochę czasu od IT, żeby to poprawić, no bo wychodzi nam bardzo dużo błędów przez to, że ktoś zapomniał zera dopisać, zapomniał przecinka dopisać i to są błędy no ludzkie. I ona była święcie zszokowana w ogóle moim pomysłem, że przecież jest manual. Że jest manual, który ma 50 stron, tam jest wszystko... I każdy powinien przechodzić krok po kroku przez to. Tak, i z jej perspektywy, jeżeli ktoś nie robi zgodnie z manualem, no to jest jego wina, tak, bo nie potrafi tego dobrze zrobić. No i ja oczywiście próbowałam z nią dojść do porozumienia, ale w pewnym momencie po prostu doszłam do wniosku, że no nie, bo są ludzie, o których ją kochali i dla których ona była mentorką i ludzie patrzyli na nią z podziwem, to po prostu nie byłam ja. Więc ja też zachęcam do tego, żeby starać się znaleźć rozwiązanie, gdzieś z tyłu głowy mieć, że nie z każdym może nam się to po prostu powieść i czasami lepiej znaleźć środowisko czy lidera, z którym po prostu pasujemy do siebie lepiej energetycznie. I w drugą stronę, jeżeli nie jesteś doceniany teraz w swoim zespole, to też pamiętaj o tym, że oczywiście działaj, nie czekaj, działaj, ale istnieje prawdopodobieństwo, że w innym zespole, robiąc dokładnie to samo, będziesz supergwiazdą. No ale też jest właśnie ta świadomość, taki w ogóle właśnie początkowy, jeszcze jedna opcja na tej skali, bo tu mówimy o tym, że rzeczywiście ktoś długo próbuje się dopasować, jakoś zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby, czyli tam szuka tych wytrychów, żeby tą ścianę obejść, ale często też są osoby, które wiesz... raz pukną i powiedzą, nie rozumieją mnie, to ja zmieniam i szukam dalej, nie? Bo to są idioci, nie? I też nie widzą właśnie tego problemu w sobie, więc myślę, że gdzieś ten środek trzeba w tym kontekście znaleźć. No to właśnie, to jakbyśmy się mieli zastanowić, co w takim razie, bo tutaj przechodzimy do takiej samoświadomości, czy budowania właśnie takiej autorefleksji, bo wspomniałaś na początku, że ten moment takiego otrzeźwienia się pojawia, gdy na przykład ci ludzie nie dostają tego, czego chcą, czy awansu, podwyżki, ale tu mogą lata minąć do takiego poziomu, nie? Że na przykład ja gdzieś tam idę sobie, gdzieś tam zdobywam te punkty w rozgrywce, gdzieś tam nie awansują, zmieniam organizację, albo na przykład właśnie, wiesz, widzę, że w sensie są sami idioci na drodze, to zmieniam firmy z jednej na drugą i nie widzę tego w ogóle u siebie, że to może być problem po mojej stronie. Co nam może w tym pomóc i w jaki sposób możemy zauważyć
albo tą taką samoświadomość troszkę zacząć budować. To przede wszystkim powiedziałabym dopuścić w ogóle taką myśl, że to może ty musisz się czegoś nauczyć i że sam fakt, że ktoś nie przyjmuje twojej ekspertyzy, to jeszcze nie znaczy, że jest głupi, tylko że właśnie myśleć o sobie jako jednoosobowej działalności gospodarczej, o firmie, która chce sprzedać swoją usługę, jak mogę lepiej to sprzedać, zacząć od tego. A druga rzecz, którą bym powiedziała, to znaleźć sobie mentora. I pamiętajmy, że mentor to nie musi być formalny program mentoringowy w twojej firmie. W ogóle twój mentor może w ogóle nie wiedzieć, że ty jesteś jego mentorem. Tak. Ale ja zachęcam do tego, żeby się zastanowić, jeżeli jesteś na jakimś etapie w organizacji albo właśnie pracujesz z klientami zewnętrznymi, co jest ci potrzebne do tego, żeby wejść na ten kolejny poziom. Popatrz na ludzi, którzy już tam są. Co oni robią inaczej? Jak to jest, że ich klienci słuchają, chociaż powtórzyli dokładnie to samo, co ty, ale ich słuchają. Co oni takiego robią? Postaraj się z nimi porozmawiać, pouczyć się od nich, popytać o feedback, znaleźć projekty, które możesz z nimi realizować, pochodzić z nimi na spotkania, poobserwować i zobaczyć, co oni takiego robią, czego ty nie robisz. No i oczywiście bardzo jest warto prosić o feedback. Feedback to jest kolejna taka ciekawa rzecz, że uczy się nas na wszystkich szkoleniach, że feedback to się należy, jak psu Buda. Że to jest po prostu minimum przyzwoitości i to. No i ludzie idą tak przez życie, a drodzy słuchacze, ja was zapewniam, że jeżeli ktoś wam dał feedback, to nawet nie jest połowa tego, co mówią o was za zamkniętymi drzwiami i prawdopodobnie jest to wersja mocno rozwodniona. I wiele ludzi ponownie trwa w takim przekonaniu, że to nie jest moja sprawa. Jak on mi nie daje feedbacku, to nie jest moja sprawa, to jest jego problem, nie mój problem. Tak. I tak, to nie jest twoja wina, ale to dalej jest twój problem. Tak. Bo to może gdzieś tam cię ugryźć za jakiś czas. Więc ja zachęcam też ekspertów do tego, żeby starać się nabrać zrozumienia, jak jestem postrzegany. Nie jakie ja mam intencje, ale jak jestem postrzegany przez mój zespół, jak jestem postrzegany przez mojego klienta. Zastanów się, zapisz sobie na kartce, jak myślisz, gdyby za zamkniętymi drzwiami twój szef, twój współpracownik, twój klient zapytali go, dobra, to jaki jest ten Bartek? Jaki jest ten Bartek? To co oni by powiedzieli? Bo wtedy możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ty się z tym zgadzasz? Tak. Czy to jest coś, na co chcesz mieć wpływ? Bo ludzie mówią o tobie za zamkniętymi drzwiami. I masz tylko dwa wybory. Możesz albo pozwolić, żeby ta narracja sama się tworzyła jakoś tam, albo zdecydować, że chcesz mieć wpływ na to, jak ta narracja się toczy. Więc od takiej samoświadomości bym zaczęła. No. Tu myślę, że w kontekście rzeczywiście tych jeszcze takich ról eksperckich, czy właśnie bycia na takim wysokim stanowisku w organizacji, liderem, jeszcze jest tak zwany, właśnie w kontekście feedbacku, CEO efekt. Nie wiem, czy słyszałaś, to chodzi o to, że im wyżej jesteś właśnie na takiej pozycji, im wyższej w organizacji, tym ludzie mają większy problem z tym, żeby przyjść i powiedzieć, dać ci feedback, po prostu, bo no właśnie, jesteś wyżej, ludzie cię patrzą oceniają cię jako takiego czasami niedostępnego, nieosiągalnego, tworzy się niejako taki niewidzialny mur dookoła ciebie, nie? I że pojawia się taka izolacja, niewidoczna i nieświadoma, ale jednak ludzie cię postrzegają w trochę inny sposób i jeżeli rzeczywiście, będąc takim liderem i ekspertem, ty nie przełamiesz tego muru samodzielnie i nie pójdziesz właśnie do tych swoich współpracowników czy ludzi, z którymi współpracujesz i się nie spytasz o to właśnie, jak mnie postrzegacie albo co mogę zrobić inaczej, to ludzie, prawdopodobieństwo, że się przyjdzie do swojego lidera i się mu powie jakiś taki trudny feedback, że słuchaj, tutaj to no kiepsko ci poszło, albo chciałbym może bardziej feed forward, tak zwany, że na przyszłość to bym wolał, żebyś jednak w taki sposób się bardziej zachowywał lub zachowywała. Są takie odważne jednostki, ale to jest zdecydowana mniejszość, nie? Więc tutaj rzeczywiście ta sprawczość znowu ze strony liderów jest kluczowa, nie? Jest duża. I w drugą stronę, jeżeli pracujesz z wyższym szczeblem zarządzania, to bardzo często oni też ci nie powiedzą, czego dokładnie im brakuje i jakie oni mają oczekiwania wobec tego, co ty robisz. Bardzo często się okazuje, ja też zachęcam do wykonania takiego ćwiczenia, że
było takie badanie, kiedyś czytałam, niestety nie mam źródła, ale dano kobiecie i mężczyźnie w związku notesiki i proszono ich o to, żeby oni dawali punkty za to, co sami robią dla drugiej osoby w związku i punkty za to, co ta osoba dla nich robi. No i na koniec eksperymentu, pewnie cię nie zaskoczy, wychodziło, że tam były zupełnie inne pozycje na tej liście. Tak. Czyli na przykład mężczyzna przypisał sobie 100 punktów za to, że chodzi do pracy i zarabia, a ona mu dało tam za to 7 punktów, a za to ona mu dała 90 punktów za to, że oddał jej swoją marynarkę, jak szli wieczorem po parku i było zimno. Albo wiesz, zaproszenie na kolację i takie rzeczy. I bardzo często się okazuje, że to, za co my dajemy punkty naszemu partnerowi, to nie jest do końca to, za co w pewnym sensie on nam daje punkty. I ja zachęcam do tego, że szczególnie pracując z klientem albo z wyższym stopniem w organizacji, szczeblem zarządzania, zastanowić się, jak myślisz, za co on ci daje punkty. Bo bardzo często to nie jest to, za co tobie się wydaje, że on ci daje punkty. Tak. Bo wielu menadżerów uważa za to, że zarządzam zespołem, że dbam o ten proces, a bardzo wielu wyższych szczeblem menadżerów uznaje, że to jest poziom higieny. To jest, za to ja nie daję punktów, bo to jest tak właśnie jak za to, że mąż idzie do pracy. To jest część życia, albo że wiesz, pozmywał naczynia. No to ja nie daję mu za to punktów. To my jesteśmy tutaj w tym gospodarstwie domowym razem za to odpowiedzialni. Ja mu daję punkty za to, że mi kurtkę oddał. I warto sobie zadać takie pytanie, za co myślisz, że twoi klienci albo ten wyższy szczebel zarządzania, albo też twój zespół daje ci punkty. I zastanowić się, jak się da pogodzić te rzeczy, żeby też więcej tych rzeczy wysoko punktowanych, powiedzmy, tym ludziom dać. A będziesz zaskoczony, że to często nie są te rzeczy, za które ty myślałeś, że dostajesz punkty. Tak. Czyli wracamy do takiej samoświadomości i zrozumienia szerszego kontekstu naszej sytuacji. Tak. No i jeśli jeszcze chodzi o to proszenie o feedback, to też taka jedna rzecz, taka jedna rada, z której ja sam korzystam, bo jeżeli poprosimy o feedback, no to daj mi feedback, albo co ja mogę zrobić inaczej. No to ludzie, nie, wszystko było super. Fajnie jest okej, nie? I to po prostu okej, no to jak jest okej, no to jest okej i w sumie idę z tym dalej. Więc ja to chyba od Adama Granta usłyszałem w jakimś jego podcaście, że on po prostu pyta zawsze po jakichś warsztatach, szkoleniach, prelekcjach, jaka jest jedna rzecz, którą mogę następnym razem zrobić lepiej, nie? W sensie, i to jest super pytanie, w każdym kontekście, nie? Czy do przełożonego, czy właśnie do swojego pracownika, czy nie pytasz, nie prosisz o feedback, tylko co mogę następnym razem, jaka jest jedna rzecz, którą mogę zrobić lepiej następnym razem, na przykład w kontekście, nie wiem, tego projektu, tej relacji, albo naszej współpracy, żeby po prostu na przykład nam się współpracowało lepiej, albo żeby ten cel osiągnąć szybciej i tak dalej. Nie? I zobacz, to jest kolejna rzecz, że po pierwsze, na pierwszym etapie człowiek oczekuje, że po prostu dadzą mi feedback. Na drugim etapie sam idzie po feedback i tutaj jego nie dostaje często. Tak. I właśnie na tym etapie często pojawia się słuszny gniew. Że przecież albo powinni mi powiedzieć, albo powinni odpowiedzieć na pytanie. No to jeżeli jeszcze coś tam mają, ale mi nie mówią, no to już jest ich wina i straszna sytuacja. I to jest prawda. Jakby powinni. To powinni, dużo rzeczy powinni i przypomnij sobie ostatnią sytuację, kiedy to ty byłeś komuś dłużny feedback, a mu go nie dałeś. Tak. Założę się, że takich sytuacji będzie kilkanaście, drogi słuchaczu. No oczywiście, więc to jest coś I to też nie wynika ze złych intencji, nie? Bo to jest kwestia, dzisiaj się nie wyspałem, nie wiem, dziecko wstało lewą nogą i po prostu, wiesz, wybieranie się do szkoły zajęło 2 godziny zamiast pół i tak dalej. Nie? I cała masa sytuacji, jeżeli właśnie my oceniamy te osoby, z którymi współpracujemy, możemy oceniać przez pryzmat zachowania, a sami siebie rzeczywiście wytłumaczamy, że no dzisiaj nie mam nastroju, to dlatego tam taki jestem obmierzły i tego feedbacku komuś nie dam, no ale ten, tak jak mówisz, szef to powinien, nie? Więc czy tam ten partner. Ale wiesz, co jest też ciekawe i są badania na ten temat, czy badania? Czekaj, czy to gdzieś czytałam? W każdym razie, że bardzo często mamy taką tendencję do oceniania innych po ich akcjach, a nas samych po naszych intencjach. Czyli jeżeli ktoś nie słucha mojej rady, na przykład, no to jest zły, jest głupi, jest toksyczny, jest mikromenadżerem, cokolwiek, ale jeżeli ja nie słucham czyjejś rady, no to on nie rozumie zawiłości mojej sytuacji, my jesteśmy inni, my nie mamy teraz czasu, nie mamy teraz priorytet. I jak ktoś się spóźnia, no to jest niezaangażowany, olewa, nie zależy mu, ale jak ja się spóźniam, no to jest oczywiste, że miałem korek i nie mogłem tego przewidzieć i tak dalej. Więc też wracając do tego samochodu na autostradzie, że dajmy ludziom trochę
Takiej wyrozumiałości. No, wyrozumiałości, tak. Żeby też nie oceniać ich tylko po ich akcjach, ale też po intencjach, tak jak sami siebie oceniamy. No, dokładnie. Super. Fajnie. To myślę, że tutaj ten temat pod kątem właśnie takich umiejętności, cech czy zachowań, których byśmy oczekiwali od ekspertów czy takich zaufanych doradców, fajnie już tutaj opisaliśmy. No ale mimo wszystko jeszcze zostaje ta wiedza, nie? Czyli to, w jaki sposób na przykład tą wiedzą się dzielić i w jaki sposób tą wiedzę eksponować. No bo rzeczywiście wiemy i widzimy chyba wszyscy, że jest multum szarlatanów, czyli osób, które, to są te dwie skrajności na skali, nie? O których też mówisz, że są eksperci, którzy mają wiedzę, mają lata tam doświadczeń, Noble na koncie, ale totalnie nie potrafią się tą wiedzą podzielić i sprzedać, a z drugiej strony mamy osoby, które są tymi szarlatanami, że po prostu są w stanie, wiesz, tam TikToki walą, wirale osiągają, a totalnie nie mają pojęcia o czym mówią, nie? Więc teraz właśnie myślę, że ten złoty środek, o którym ty też wspominałaś w TEDxie, no to byłoby optymalnie, gdyby ludzie mieli wiedzę i potrafili rzeczywiście tą pozycję taką sobie zbudować. To w jaki sposób myślisz tą wiedzą się tak najfajniej, pewnie tych dróg jest wiele, ale może z twojego takiego doświadczenia, czy z twoich obserwacji, jak tą wiedzę ładnie opakować, jak ją sprzedawać, żeby też mimo wszystko tą pokazywać, że my wiemy, że jednak nie jesteśmy tymi szarlatanami, tylko mamy te lata doświadczenia na przykład. Dobrze, że o tym mówisz. Ja o tym mówiłam na TEDxie, że kiedy mówię o tym wszystkim wokół tej wiedzy, to bardzo wielu się osobom kojarzy sytuacja, w której jest ktoś, kto nic zupełnie nie wie i tylko gdzieś tam śliską gadką to załatwia sobie. A to oczywiście absolutnie nie o to chodzi, bo wbrew pozorom oni są bardzo widoczni, oni są bardzo głośni, ale wbrew pozorom tych osób nie ma aż tak dużo, a sytuacja odwrotna jest dużo częstsza, czyli ktoś, kto ma wiedzę, tak. Niestety nie potrafi jej opakować w taki sposób, żeby ona była strawna. Ja lubię to wizualizować w postaci hamburgera, w którym w środku są brokuły. Czyli, że chcemy sprawić to dobro, to żeby ono było takie łatwo przyswajalne, żeby ludzie byli w stanie je przekazywać. To tutaj oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę dodatkowo budować swoją markę osobistą, to ja absolutnie do tego zachęcam. To są, oczywiście można publikować na LinkedInie, można wewnątrz organizacji prowadzić jakieś działania, no bo warto wziąć pod uwagę, że nasza reputacja jako eksperta też ma wpływ. Pewnie słyszałeś o badaniach, które robiono chyba w przedszkolu czy w jakiejś szkole, że przyszli eksperci i przeprowadzili badania na dzieciach i z tych badań wyszło im, które dzieci mają największy potencjał. I powiedzieli nauczycielce, które mają największy potencjał. I na koniec roku faktycznie te dzieci osiągnęły najlepszy efekt i było pytanie, dobra, no co to za badania, jak to się mierzy? No i okazało się, że oni te dzieci po prostu wylosowali. Tak. Ale przez to, że te nauczycielki myślały, nauczyciele, że one mają większy potencjał, to miały do niej dużo więcej cierpliwości, poświęcały im więcej czasu i tak dalej. Więc ta nasza reputacja jest też istotna, jeżeli ktoś ma ochotę sobie zacząć działać na przykład na LinkedIn. I powiem Ci, że kiedy ja zaczęłam 4 lata temu, nie wiedząc po co, to przyszło mi z tego bardzo dużo dobrych rzeczy. I taka jedna sytuacja, która mnie bardzo wzruszyła, to jest taka trenerka w Polsce, którą bardzo szanuję i bardzo podziwiam. I w pewnym momencie ona odesłała do mnie swojego klienta, dla którego nie miała czasu, czy to nie było dokładnie jej zakres. Ona poleciła mnie swojemu klientowi, my nie zamieniłyśmy słowa. Okej. I wiesz, dla mnie to było takie, wiesz, jakby do ciebie Steven Spielberg przyszedł, wiesz, Jezus Maria. I ja mówię do mojego męża, że Jezu, ona mi wysłała tego klienta, przecież my nie zamieniłyśmy ze sobą słowa, skąd ona wie? Na co mój mąż, analityczny umysł mówi, okej, ale ty też z nią nigdy nie zamieniłaś słowa, a bardzo szanujesz jej pracę. I ja mówię, no w sumie tak. No to skąd to się wzięło? A no właśnie z tego, że i ja, i ona tę naszą pracę i tę naszą wiedzę gdzieś tam publikowałyśmy i dzieliłyśmy się nią. Więc mimo tego, że zbudowałyśmy swoją reputację, ja u niej, ona u mnie, mimo tego, że nie zamieniłyśmy ze sobą ani jednego słowa. No tak. Więc to gdzieś tam też pomaga.
No trzeba umieć opakować tą wiedzę, nie? I czy to będzie, czy to będą social media, LinkedIn, czy jakiekolwiek inne formy, TikToki, Instagramy, tak? Czy w zależności pewnie od tego, z czym nam wygodniej, z czym nam po drodze. No Kamil Kozieł z kolei obojgu nam znany, z którymi też oboje pracowaliśmy, no on z kolei stoi właśnie na takim stanowisku też słusznym w sumie, że i też z tego uczy, żeby właśnie eksperci potrafili występować publicznie i tą wiedzą się dzielić właśnie otwarcie, ale też właśnie na przykład właśnie w formie takich TEDxowych 15-18 minutowych bloków, no bo to też w jakiś sposób ciebie przedstawia i daje ci opcję właśnie do zaprezentowania tej twojej wiedzy i doświadczeń, więc myślę, że to pewnie tych narzędzi i opcji jest dużo, no pewnie kwestia wybrania. Oczywiście i też wewnątrz organizacji. To, do czego ja jeszcze bym zachęcała, to do tego, żeby każdy ekspert sobie wziął notesik i w tym notesiku notował swoje historie, tak zwane z angielskiego ponownie war stories. Aha. Bo bardzo często, kiedy pracujemy z klientami i chcemy im, czy z menadżerami opowiadamy im teorię, a bardzo fajnie działają i pasują anegdotki, tylko bardzo często tu i teraz w danej sytuacji nie jesteśmy sobie w stanie tej historii czy anegdotki przypomnieć. Tak. I taki bank historii też się bardzo przydaje na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej, bo ktoś cię pyta, opowiedz mi sytuację, kiedy tam wdrożyłeś coś trudnego i ty wiesz, że masz takich sytuacji 150, ale oczywiście czarna dziura, więc też zachęcam do tego, żeby sobie te historie, te swoje zwycięstwa, większe sukcesy czy coś, co zadziałało, na bieżąco notować, żeby potem to wszystko gdzieś nie uciekało. I wewnątrz organizacji można mieć nawet wspólne historie, jeżeli na przykład pracujemy z klientami. To może mieć taki bank historii, do którego można sięgać, żeby pokazać jakieś sukcesy. A jeżeli chodzi o działanie na LinkedIn, to ja takie 3 etapy wyznaczam, kiedy zdarza mi się pracować z klientami. To pierwszy to jest piękny profil na LinkedInie. I dla mnie to jest rzecz nienegocjowalna. Nawet jeżeli nie masz zamiaru występować na konferencjach, w podcastach, nie szukasz teraz pracy, to ja zachęcam do tego, żeby mieć pięknie odpicowany profil, który dobrze oddaje twoją działalność, bo nigdy i wiedzę, bo nigdy nie wiesz, kiedy jakaś oferta czy okazja się fajna pojawi. I to jest dla mnie nienegocjowalne, to każdy specjalista powinien mieć. Drugi etap to jest już dobrowolny i ja zachęcam, to jest pisanie komentarzy innym twórcom. Tylko merytorycznych komentarzy, nie tam pełna zgoda, czy good job, czy cokolwiek, tylko merytorycznych komentarzy, bo twoje komentarze też się wyświetlają, twoje sieci, te osoby, którym komentujesz, raz, że są wdzięczne, bo nawet nie wiecie, jak wdzięczni są twórcy za komentarze, to jest taka wirtualna waluta, a 2, że budujesz tutaj tę swoją ekspertyzę i też na tym drugim etapie jest rozwijanie swojej sieci, bo bardzo wielu ekspertów traktuje swój LinkedIn trochę jak swój Facebook, czyli że tam mam tylko ludzi, których znam. Ja zachęcam do tego, żeby traktować LinkedIna bardziej jako swojego bloga albo swoją stronę internetową. Jeżeli miałbyś bloga, to chciałbyś, żeby jak najwięcej osób go czytało. No i dopiero trzeci etap to jest pisanie postów. Do czego ja też oczywiście zachęcam, ale wiem, nie obrażam się na rzeczywistość, jak duży to jest przeskok napisanie tego pierwszego posta, więc nawet jeżeli ktoś nie chce w ten sposób budować swojej marki osobistej, to są te jeszcze inne rzeczy, które może zrobić, zanim do tego dotrze. Super, świetnie. Dzięki za podzielenie się tymi poradami. No dobrze, to za chwilkę już przejdziemy do takiego podsumowania naszej rozmowy, do rundy zwinnej, tak zwanej w podcaście. Ale zanim jeszcze, tak jakbyśmy mieli to spiąć w całość, te wszystkie porady i mieli dać komuś taką checklistę, przynajmniej kilku takich podstawowych kroków, od których warto zacząć budowanie właśnie takiej pozycji tego zaufanego doradcy, takiego zaufanego eksperta, który z jednej strony wie, o czym mówi, a z drugiej strony no właśnie jest postrzegany jeszcze w taki odpowiedni sposób do tego doświadczenia czy tej wiedzy, którą posiada. To od czego myślisz warto zacząć? Od śledzenia moich treści w internecie. Okay. I serio, ja bym się mocno skupiła na komunikacji, na tym, jak swoje myśli strukturyzować i jak się komunikować, żeby tę naszą wiedzę właśnie być tymi brokułkami opakowanymi w hamburgera. Od tego bym zaczęła, czyli poszerzać swoją wiedzę w tym obszarze. Druga rzecz to jest budować tę swoją samoświadomość,
Czyli zastanowić się, że są ludzie, którzy mają to, co ja chcę, to co oni robią? Tak. Co oni robią, czego ja nie robię? I to nawet już na poziomie juniorskim można tak robić, bo też juniorzy nie mają wiedzy, a jednak niektórzy juniorzy są dużo bardziej doceniani niż inni i to zazwyczaj jest właśnie ze względu na ich postawę, na ich proaktywność, na ich chęć nauki. Czyli taka samoświadomość, co inni robią, czego może ja nie robię, co jest oczekiwane, co jest wymagane, ale też jak inni mnie postrzegają. I tu uwaga, nie po to, żeby od razu się na to rzucać i nie wiadomo, co z tym robić, ale żeby mieć tę samoświadomość. Co mówią o mnie za zamkniętymi drzwiami? Żeby na początek zbudować tę samoświadomość. I po trzecie, zachęcam do szukania sobie mentorów. To nawet nie muszą być oficjalni mentorzy. Nie musisz iść do nikogo i mówić, hej, czy będziesz moim mentorem? Możesz po prostu obserwować ludzi, którzy dobrze robią swoją pracę, czy świetnie się dzielą wiedzą właśnie w taki przystępny sposób i również znaleźć sposób, czy może z nimi popracować, czy też nawet z boku obserwując ich, żeby się po prostu od nich uczyć. Świetnie. No dobra, dzięki Sylwia za tą checklistę. Myślę, że to jest świetny punkt taki odbicia się dla wielu osób, które słuchają tego odcinka i polecamy w każdym razie. Dobra, no to przechodząc już do podsumowania i do tej rundy zwinnej tutaj w naszej rozmowie. O której nie zostałam uprzedzona. O której nie zostałaś uprzedzona, nikt nie jest. Nie, ale serio. Więc pytania z zaskoczenia, ale spokojnie takie podsumowujące tą naszą dzisiejszą rozmowę. To pierwsze pytanie, które mam do ciebie. Jaki był błąd, który ty popełniałaś, tak patrząc teraz wstecz, pod kątem właśnie budowania takiej swojej pozycji eksperta, z którego sobie zdałaś sprawę i nad którym postanowiłaś świadomie pracować? Wszystkie błędy, które ci wymieniłam w pytaniu trzecim. Okay. Słuszny gniew. Dużo słusznego gniewu. Kompletne, właśnie takie idealistyczne podejście, że ludzie powinni, że ci liderzy tam na górze albo klienci to powinni być mądrzejsi, że to, wiesz, a propos tych MBTI-ów, disków i tak dalej, to tak jak wspominałeś, to trzeba być ostrożnym z tym, żeby sobie tego nie tatuować na czole, ale główna taka nauka, którą ja z nich wyciągnęłam, to jest, że kiedy byłam dużo młodsza, to miałam takie poczucie, że inni ludzie są głupi. Że to jest, wiesz, że na przykład jako osoba też taka właśnie przedsiębiorcza, kreatywna, jak można być taką mędą, taką marudą, jak można się czepiać, jakiś pierdół, wiesz. A potem zrozumiałam, że to jest, że oni nie są głupi, oni są po prostu inni. I teraz myślę o tym w kontekście talentu, że oni po prostu mają inne talenty niż ja mam. Jesteśmy w innych miejscach. Więc absolutnie wszystkie błędy, które ci wymieniłam, to można powiedzieć, że nauczyłam się tego na sobie. W pierwszej kolejności. Dobra. I jakiś polecany przez ciebie taki indywidualny sposób rozwinięcia którejś z tych metod, który u ciebie podziałał najbardziej? Dla mnie samoświadomość. I przestanie się obrażać. Że wiesz, po prostu zaakceptowałam rzeczywistość i zaczęłam się zastanawiać, co ja w związku z tym mogę zrobić. I ja też często powtarzam moim klientom, że nie ma sensu obrażać się na rzeczywistość, bo rzeczywistość się tym nie przejmie. Więc jeżeli jesteś w jakiejś trudnej sytuacji zawodowej, czy jakiegoś masz trudnego szefa, czy masz trudność ze znalezieniem pracy, czy cokolwiek to jest oczywiście, i rekruterzy oczywiście są straszni i tak dalej, to jest wszystko prawda, ale to nie jest twoja wina bardzo często, ale to dalej jest twój problem. Więc ja zachęcam do rozwijania w sobie takiego poczucia sprawczości, czyli właśnie nie siedzenia i obrażania się na rzeczywistość, tylko starania się znalezienia rozwiązania, bo z takiego obrażania się, no to niestety nie przyjdzie nam nic złego, nie przyjdzie nam nic dobrego. To nie jest twoja wina, ale to dalej jest twój problem. To drugie pytanie. Wspominałaś sporo o takich mentorach, czy o osobach, od których możemy się uczyć. Ale jakie osoby ci przychodzą w pierwszej kolejności na myśl, jeżeli właśnie mówimy o takich zaufanych doradcach, ekspertach? Albo może takie pogłębiona wersja tego pytania, jeżeli miałabyś ochotę się podzielić. Kto na przykład dla ciebie jest takim mentorem, być może na tym etapie, na którym ty teraz jesteś? Wiesz co, ja wyznaję taką chyba, nie wiem, czy zasadę, czy filozofię, że ja nie mam jednego mentora, ale jest wiele osób, które mnie inspirują, każda w innym temacie.
Okay. Czyli bardzo często to nie jest tak, że jest jedna osoba, która ma cały pakiet, tylko jest jedna osoba, która na przykład jej występy na konferencjach są świetne i ja chcę to obserwować. Są osoby, które po prostu... Ja na przykład mam taką trudność troszeczkę może z dyscypliną i z egzekucją, z robieniem zadań, więc są też osoby, które są po prostu bardzo ustrukturyzowane w swoich działaniach, które robią sobie plany na tydzień i to-do listy i z nimi jadą. I w tym etapie, w tym obszarze one są dla mnie bardzo, bardzo inspirujące. Są osoby, które mają świetny warsztat, na przykład trenerski, to jak oni konstruują ćwiczenia i potem je egzekwują na sali szkoleniowej, to jest dla mnie szalenie inspirujące. Więc powiedziałabym, że to jest dużo osób, każda od jakiegoś tematu i mam nadzieję uczyć się od nich więcej. No to finalne pytanie w takim razie w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Jakbyś miała zostawić naszych słuchaczy i nasze słuchaczki z jedną taką myślą, która powinna z nimi zostać co najmniej na najbliższy rok, tak? Że jak za rok sobie przypomną o tej naszej rozmowie, to będzie ta myśl. To co by to było? To powiem dwie. Okej. Pierwsze to nie jest twoja wina, ale to jest twój problem. I ja zachęcam, to nie jest twoja wina, ale to jest twój problem w większości przypadków. No i pytanie, co teraz? No i drugie, to nie obrażaj się na rzeczywistość. Nie obrażaj się na rzeczywistość, bo rzeczywistość ma to w głębokim poważaniu. Więc zasadnicze pytanie jest, co ty możesz zrobić w tej sytuacji? Bo jeżeli ty nic nie zrobisz, to z dużym prawdopodobieństwem nic się nie zmieni. Tak jest. Święte słowa, podpisuję się też. 100% racji, więc dzięki wielkie, Sylwia, za tą naszą dzisiejszą drugą rozmowę. No i w sumie do usłyszenia już za chwilkę przy naszym kolejnym, trzecim spotkaniu. To była przyjemność znów dzisiaj z tobą porozmawiać. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Zastanawiałem się, w jaki sposób podsumować tą naszą dzisiejszą rozmowę z Sylwią i taka pierwsza myśl, która w tym kontekście przychodzi mi do głowy, jest taka, by po prostu zacząć kwestionować to, co podpowiada nam nasze ego, bo jednak mam wrażenie, że zdecydowanie za często wyprowadza nas na manowce, sugerując właśnie, że nasza wiedza jest wystarczająca albo że nasze doświadczenie obroni się samo. Jeśli więc zaczniemy częściej podważać to podstawowe przekonanie, a jednocześnie zaczniemy szukać nowych sposobów czy też umiejętności, by dotrzeć z przekazem do naszych współpracowników czy też partnerów biznesowych, czyli mówiąc tak wprost, zacznijmy rozwijać w sobie ten słynny growth mindset, czyli nastawienie na rozwój i na stawanie się coraz lepszą osobą, no to mam poczucie, że będziemy od razu na zdecydowanie lepszej drodze do tego, by stać się takim zaufanym doradcą. Ode mnie w tym odcinku to już wszystko, ale gorąco zachęcam Cię do podzielenia się Twoimi przemyśleniami w komentarzach pod tą rozmową. Dzięki za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.